Siema, tu Wahacz. Elektryczny Nissan Ariya to najciekawszy model tego producenta, z jakim miałem styczność, odkąd testuję samochody i aż trochę żałuję, że jest on właśnie tylko elektryczny. Mój żal wynika z tego, że Nissan dotychczas projektując swoje samochody robił to dosyć zachowawczo. Nie jest to moim zdaniem nic złego, bo zawsze cenię ergonomię modeli tej marki, a też na przykład Juke może pochwalić się naprawdę ciekawym wyglądem, ale jednak wsiadając do spalinowego Nissana wiedziałem, że nie należy spodziewać się zbytniej ekstrawagancji. To samo zresztą tyczyło się wyjątkowo klasycznego jak na auto elektryczne Leafa. Tymczasem w Arii widać, że producent chciał zerwać z tym konserwatyzmem i budując pierwszego elektryka na zupełnie nowej platformie CMF-EV pokazać swój bardziej szalony pomysł na samochód przyszłości. Wiadomo, że Ariya gra też w zupełnie innej półce cenowej niż reszta gamy, bo jej ceny startują od grubo ponad 200 000 złotych, więc model ten kupować będą osoby o innych wymaganiach niż na przykład Micre, no ale wciąż fakt zostaje. Zęba projektantów widać już na zewnątrz, ponieważ mamy tutaj oryginalną jajowatą bryłę z opadającym dachem i detalami, które przywodzą na myśl trochę samochody koncepcyjne z jakichś targów motoryzacyjnych, zwłaszcza z 20-calowymi zabudowanymi felgami za 8000 zł, które w testowanej, bogatszej wersji Evolve zastąpić mogą będące w standardzie 19. Jednocześnie, co ważne, Nissan nie przekombinował moim zdaniem z wyglądem testowanego modelu, bo wciąż nawiązuje on do ogólnej filozofii stylistycznej marki, tylko znacznie unowocześnia i robi to gustownie, a nie karykaturalnie. We wnętrzu też nie jest nudno, ale wynika to bardziej z zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych, bo sam projekt kokpitu jest dosyć stonowany i minimalistyczny, ale moim zdaniem bardzo przyjemny dla oka i wszystko tutaj do siebie pasuje, czy to pozioma listwa z nawiewami, czy optycznie niejako jednolita sekcja z ekranami nad nią. Do wspominanych ciekawych rozwiązań funkcjonalnych zaliczyłbym elektrycznie wysuwany schowek, ponieważ jak na elektryka przystało, opartego o nowej platformie dedykowanej, tutaj jest dużo przestrzeni. W tym schowku można sobie jeszcze już ręcznie rozłożyć stoliczek. Pusty tunel środkowy buduje częściowo poczucie przestronności kabiny, ale projekt nadwozie auta jeszcze to potęguje, bo siedzi się tutaj wysoko, a przednia szyba i podszybie mają trochę klimat jak w minivanie. Szklany dach obecny w testowanej wersji Evolve też poprawia wrażenia. Elektryczny w Arii może być też cały tunel środkowy. On podobnie jak ta wysuwana półka w ten sposób jest obsługiwany w bogatszej wersji Evolve. Jest to moim zdaniem fajny i też przydatny bajer, jeśli ktoś chciałby sobie inaczej zaaranżować tę przestrzeń. Wiadomo, że część osób powie, że taka elektryfikacja tych wszystkich rozwiązań, jak to się zepsuje, to będzie problem. No może, ale fakt zostaje, że w testowanym egzemplarzu wszystko działa bez zarzutu i dzięki temu będę bronił, że jest to fajny bajer. Niecodzienne są też przyciski niejako wtopione w materiał o strukturze drewna. Nie są one wypukłe, więc wymagają trochę więcej uwagi względem takiego klasycznego rozwiązania w pełni fizycznego, ale dzięki temu, że dają one jednak pewną reakcję zwrotną, ponieważ ta sekcja, którą się wciśnie, się trochę ugina pod palcem, to ja nie miałem problemów, żeby to obsługiwać, a też bardzo ciekawie to wygląda pod kątem wizualnym, jeśli chodzi o wybierak biegów, to tutaj już żadnych eksperymentów nie ma. Mamy w pełni fizyczne i bardzo wygodne rozwiązanie. Takie samo rozwiązanie jak na tunelu środkowym zastosowano w panelu klimatyzacji i znowu gdybyśmy mieli w pełni fizyczne na przykład pokrętła tutaj czy jakieś przyciski, to byłoby wygodniej, ale biorąc pod uwagę, że te przyciski również dają informację zwrotną, że są od siebie odpowiednio oddzielone i ten dotyk działa tutaj bez zarzutu, to jest to akceptowalne, no i też wypada pochwalić, jak na współczesne standardy, że ten panel klimatyzacji jest cały czas w tym samym miejscu, a nie został gdzieś zakopany w menu. Jeszcze tylko dopowiem, że ten przycisk tak ma działać, nie to, że nie zaskoczył, tylko po prostu jak się wciśnie raz, to odpala się obieg zamknięty, później jest automatyczna recyrkulacja, on cały czas się pali i gdy jest świeże powietrze, to się wygasza. Na kierownicy za to żadnych eksperymentów już nie ma. Z prawej strony steruje się tempomatem, mamy też odbiór, odrzucanie połączeń. Z lewej jest obsługa systemu audio oraz komputera. Te przyciski są co prawda ulokowane na jednolitej takiej połyskującej płytce, ale ona się odpowiednio wciska, więc nie ma problemów z obsługą. Sam fakt, że ta płytka jest tutaj połyskująca, jest zły, ponieważ będzie nałapać zarysowania, jeszcze części odciski palców, ale do samego układu nie mam zastrzeżeń. Jest on nawet ergonomiczniej zaprojektowany trochę z tym pokrętłem tutaj niż w spalinowych nowych Nissanach. Na kierownicy brakuje mi jedynie tutaj na środku dedykowanego przycisku do wyciszania dźwięku.
Elektroniczne zegary w Arii są takie same jak w innych Nissanach i jak na standardy współczesnych elektryków nie mają one zbyt bajeranckiego interfejsu pod kątem graficznym, bronią się za to bardzo dużą zawartością informacji oraz przystępnym dostępem do nich, ponieważ mamy tutaj wygodną listę lewo-prawo z różnymi modułami, informacje dotyczące jazdy, nawigacji, systemu audio, czy też systemów bezpieczeństwa, też góra-dół, można przewijać się pomiędzy już wewnątrz danego modułu kartami. Mamy tutaj również sporo rzeczy związanych z działaniem samochodu, które można sobie ustawić. Niektóre z nich mają dla siebie troszeczkę zbyt mało miejsca i te komunikaty są ucięte, więc na przykład po wejściu do menu na przykład prawa tarcza mogłaby się trochę minimalizować, ale i tak biorąc pod uwagę, że to się robi, te ustawienia dostraja generalnie raz, to nie jest to problem, a też całkiem logicznie jest to wszystko pogrupowane w kategorie, przy czym wciąż nie jestem przekonany co do idei umieszczania tych ustawień tutaj, ponieważ przy obecności w każdym egzemplarzu centralnego, również dużego ekranu, tutaj one moim zdaniem powinny się znaleźć. Mówiąc duży, mam na myśli 12,3 cala, oba wyświetlacze mają taką przekątną. Ten na środku ma specyficzną cechę, tego za bardzo nie widać w kamerze, trudno jest to pokazać, ale warstwa wyświetlająca informacje zdaje się być wyraźnie pod tą szybką zabezpieczającą ekran i warstwą dotykową, przez co całość wygląda trochę przestarzale, to nie jest tak jak w smartfonach najnowszych, że się dotyka bezpośrednio ekran. Też ta zabezpieczająca szybka bardzo łapie odciski palców i są one trudne z niej do usunięcia. Oprogramowanie systemu inforozrywki wypada już za to ok. Tutaj znowu może graficznie nie jest to wszystko jakieś bardzo wysublimowane, ale za to mamy dobrą funkcjonalność ekranów domowych, których jest kilka. Można sobie modyfikować ich zawartość wedle upodobań z lewej strony. Są skróty do najważniejszych modułów, które ładują się szybko. Mamy tutaj dobrą reakcję na dotyk, też logicznie zaprojektowany interfejs, zarówno pod kątem wielkości elementów, które można wcisnąć, do tego jaką przekątną oferuje cały ekran. Jest też logicznie wszystko tutaj zaprojektowane pod kątem menu różnego rodzaju. Zatem system ten problemów nie sprawia. Niestety Android Auto działa w nim tylko po kablu, co w aucie tego typu jest mocno rozczarowujące. Apple CarPlay jest już bezprzewodowe. W eVolve kierowca dostaje też wybór, jakie lusterko wewnętrzne preferuje, czy będzie to tradycyjne zwierciadło, czy ekran LCD pokazujący to, co widzi kamera umieszczona z tyłu. Jeśli chodzi o przydatność, to wszystko zależy od sytuacji moim zdaniem i czasami lepsze jest zwykłe, bo w elektronicznym w ogóle nie czuje się odległości, np. dojeżdżając do ściany, a kamera za to pokazuje więcej w trasie, po bokach drogi, bo nie zasłaniają widoku słupki i zagłówki. Jakość tego rozwiązania jest dobra, też można się natychmiastowo przełączać pomiędzy widokami, więc jest to przyjemny dodatek. Ciekaw jestem tylko, jaka jest geneza tego komponentu, bo nieprzetłumaczony interfejs, gdzie można dostrajać jasność i inne parametry, wygląda tak, jakby to lusterko Nissan kupował gdzieś na AliExpress. Na pokładzie już w standardzie są za to 4 porty USB. Z przodu mamy jedno C, drugie A, w sąsiedztwie jest jeszcze gniazdo 12V. Z tyłu znowu mamy kombinację USB-A i USB-C i to mi się podoba, ponieważ każdy bez względu na to, jaki kabel ma, znajdzie złącze odpowiednie dla siebie. Ogólnie na przykładzie USB czy projektu kierownicy mam duże uznanie dla podejścia konstruktorów Nissana, ponieważ stworzyli oni z jednej strony nowoczesne w odbiorze auto, które w wersji eVolve może się też pochwalić kilkoma niestandardowymi dodatkami, ale jednocześnie w tych kluczowych miejscach nie ma tutaj przekroczenia linii, gdzie samochód zaczyna się robić po prostu zauważalnie mniej wygodny w obsłudze. Tak jak mówiłem na wstępie, cena samochodu pozwoliła konstruktorom bardziej zaszaleć, a ona jest niemała, bo za bazowy Advance trzeba zapłacić minimum 239 900 zł, a testowany poziom wyposażenia eVolve podnosi cenę o 19 000 zł. Dopłacając dostaje się jednak głównie bajery, bo audio firmy Bose, wentylowane fotele z pamięcią ustawień, czy dodatki pokroju dachu, czy lusterka, które pokazywałem i są to rzeczy, bez których zdecydowanie da się żyć i jedyną naprawdę pożądaną opcją w eVolve są adaptacyjne światła LED. W bazowym Advance dostaje się za to najważniejsze elementy i mamy tam w standardzie chociażby kamery 360 stopni z czujnikami, tryb półautonomicznej jazdy, dostęp bezkluczykowy, podgrzewane fotele, kierownicę i przednią szybę, nawigację z największymi dostępnymi w tym modelu ekranami, czy elektrykę foteli i bagażnika, więc jest na bogato już wyjściowo. Pojedyncze opcje można dokupywać w bardzo ograniczonym zakresie. Dużego wyboru nie ma też w przypadku układów napędowych, ponieważ mamy dwa warianty z napędem naprzód, jeden
Jeden z akumulatorami 63 kWh netto i mocą 214 koni, a drugi mający 87 kWh i 238 koni, ale przez różnicę w masie auta te katalogowo są tak samo dynamiczne. Dopłata za większy zasięg to 36 000 złotych. Wyraźną różnicę można w dynamice poczuć dopiero w topowej wersji e-Force, bo tam pojemność akumulatorów się nie zmienia, ale dochodzą silniki napędzające drugą oś, 306 koni mechanicznych i w konsekwencji sprint do 100 km na godzinę krótszy jest o 2 sekundy. Wymaga to jednak podwyżki o kolejne 24 000 złotych. Gdyby ktoś jednak dopłacać nie chciał i preferował po prostu możliwie tanią Arię za około 240 000 złotych, która, tak jak wspominałem, jest już wystarczająco wyposażona, to powiem jeszcze, ile minimalnie trzeba by było w takim wypadku za ten model płacić co miesiąc w leasingu operacyjnym na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlist Polska. Przechodząc na ceny netto, weźmy 20% wpłaty własnej, czyli 39 008 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co daje 58 512 zł i wtedy rata to 3081 zł. Link do oferty umieściłem w opisie filmu, a na stronie Carlist Polska czeka sporo innych modeli, też w wynajmie długoterminowym. Moc środkowego wariantu, który dostałem do testów, jest konkretna, ale też trzeba pamiętać o dużych akumulatorach, które windują masę całkowitą samochodu do 2107 kg, zatem jest co rozpędzać. Tak wygląda przyspieszenie od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. To, co zwraca uwagę w układzie napędowym Arii, to spokojniejsza niż nieraz ma to miejsce w innych elektrykach reakcja na wciskanie gazu w trybie standardowym. Nie uważam tego za wadę, tylko cechę testowanego modelu, ponieważ dzięki temu bez większego starania się można uzyskać dobrą płynność jazdy, a też mniejsza jest szansa na zjawisko, w którym kręcące się koła prowadzą do wyrywania kierownicy z rąk, co z angielskiego nazywa się torque steer. Za to mocno wciskając prawy pedał reakcja robi się jednak ostra i jak na elektryka przystało, jest ona natychmiastowa i powtarzalna też, a jakby ktoś poszukiwał większej ostrości, to zawsze jest tryb sportowy, który przyznam czasami wybierałem, bo jednak lubię takie trochę bardziej narowiste auta tego typu, no ale standard na co dzień też jest ok. Jeśli chodzi z kolei o wystarczalność dynamiki testowanego Nissana, to ja bez względu na typ drogi nie czułem, aby brakowało mi mocy i biorąc pod uwagę minimalne różnice w osiągach przednionapędowych wersji, o których mówiłem, z mniejszymi i większymi akumulatorami, to rozpatrywać je wypada wyłącznie w kategoriach zapotrzebowania na mniejszy właśnie lub większy zasięg, a nie na dynamikę, bo podstawa w 100% wystarczy. Ładować samochód można na dwa sposoby, albo prądem zmiennym poprzez kabel typu drugiego i wtedy, co oceniam pozytywnie, liczyć można na moc do 22 kW. W takich warunkach ładowanie do 100% trwać ma około 5 godzin, a przy najwolniejszym ładowaniu z domowego gniazdka proces ten wydłuża się do około 36 godzin. Najszybciej energię uzupełnić można prądem stałym przez złącze CCS i samochód bez względu na wersję pozwala wyciągnąć do 130 kW, zatem od 10 do 80% przy odpowiedniej ładowarce ładowanie trwać ma około 30 minut. Ja znalazłem 140 kW ładowarkę Greenwaya i tam samochód wyciągał zdecydowanie mniej, bo maksymalnie 83 kW i wtedy wspominane pół godziny wystarczyło, aby naładować od 30 do 80% i nie wiem dokładnie od czego to zależało, być może winę była po stronie ładowarki. W każdym razie bardzo dobra okazała się wtedy krzywa ładowania, bo dopiero powyżej 80% tempo spadło do 60 kW, a nawet przy 93% moc wciąż utrzymywała się na poziomie lekko ponad 50 kW, zatem ostatnie procenty też przybywają sprawnie. Odjeżdżając od ładowarki przy pełnych akumulatorach mogłem liczyć na zasięg w ruchu mieszanym z przewagą nieekspresowej jazdy w trasie na poziomie 420 km przy kilku stopniach na plusie na termometrze, a zużycie energii w mieście wynosiło mniej więcej 17 kWh, przy prędkościach około 90 km na godzinę były to okolice 18 kWh, na drogach ekspresowych rosło do 24 kWh, a na autostradach do z grubsza 30 kWh. Zasięg jest zatem zależny od warunków i w testowanym wariancie daje już spory
komfort psychiczny, a jeśli ktoś nie jeździ zbytnio w dłuższe trasy, gdzie każdy kilometr jest cenny, to mniejsze akumulatory wciąż pozwolą tutaj na niezwracanie uwagi na zasięg, trzymając się na przykład miasta i okolic. Dla chętnych można też aktywować tryb jednego pedału, gdzie auto po puszczeniu gazu mocno zaczyna odzyskiwać energię i też hamować w konsekwencji, zatem pedał hamulca jest używany właściwie tylko w sytuacjach awaryjnych. Brakuje za to w Arii łopatek przy kierownicy, aby łatwo można było zmieniać stopień rekuperacji, jeśli ktoś z trybu jednego pedału nie chciałby korzystać. Przechodząc do właściwości jezdnych samochodu, to ma on jedną specyficzną cechę, mianowicie kierownica po wychyleniu ma dużą chęć do samocentrowania się i powrotu do pozycji 0 i dzieje się tak w stopniu większym niż zazwyczaj stosowany w samochodach. Powoduje to, że wchodząc w zakręt opór stawiany przez kierownicę jest spory, a prostując koła wyraźnie się zmniejsza i nie jestem zwolennikiem takiej charakterystyki, a też wkrada się przez to poczucie sztuczności układu kierowniczego. Na szczęście nie wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo, a też da się do tego przyzwyczaić, ale wolę jednak bardziej liniowe odpowiedzi samochodu i szkoda, że tutaj zostało to inaczej rozwiązane, bo układ cechuje się też naprawdę solidną precyzją na podwyższony model. Zawieszenie Arii zestrojone jest sprężyście i pokonując większe nierówności, np. jakieś pofalowanie na wierzchni, samochód wyraźnie na nie reaguje i mało je zmiękcza. Z kolei mniejsze dziury, np. popękania pobocza czy fragmenty, gdzie łatany był asfalt, są skutecznie neutralizowane przez amortyzatory i robią one też to wyróżniająco się cicho, co powoduje poczucie izolacji od nich i też sprawia, że odczuwalny poziom wygody i tak zwanego płynięcia po drodze wyraźnie zależy tu od tego, w jaki sposób jest nawierzchnia uszkodzona. Ogólnie moim zdaniem wrażenia są jednak ok i nie czułem żadnej irytacji nawet po dłuższej podróży, w czym pomagały też może dosyć twarde, ale dobrze wyprofilowane fotele. Takie zestrojenie w połączeniu z niskim środkiem ciężkości przez obecność akumulatorów przekłada się na dużą stabilność auta w zakrętach, po których można bezpiecznie jeździć też szybciej, więc jeśli ktoś nie potrzebuje kanapowozu, to Aria sprawdzi się dobrze. Tak jak wspominałem, budowa nadwozia Arii jest specyficzna, co przekłada się na mocno pochyloną frontową szybę i kiepsko widoczną z perspektywy kierowcy maskę, więc manewrowanie gdzieś przodem do najłatwiejszych tutaj nie należy. Widoczność na boki jest dobra, z tyłu też nie jest najlepiej, ponieważ po przekątnej mamy masywny słupek, a tylna szyba jest wysoko poprowadzona, wyraźnie opadająca, za nią znajduje się jeszcze troszeczkę nadwozia. Obecność bardzo ułatwiających tutaj życie kamer 360 stopni w standardzie wypada pochwalić, ale ich jakości już nie. To znaczy nie jest ona jakaś zła, ale mamy tutaj typowy dotychczasowy, czyli średni poziom Nissanowy pod kątem szczegółowości, a Aria jawi mi się jako idealny model, aby wprowadzić zupełnie nową tą jakość i poprawić ten aspekt. Niestety nic takiego nie miało miejsca. Na szczęście dostajemy funkcjonalne widoki z lotu ptaka. Można też sobie wyświetlić widok z prawego nadkola, tego najbardziej newralgicznego. Gdy się wrzuci bieg do przodu, to też kamera zmienia swój widok. Wspominana przeze mnie wcześniej charakterystyka układu kierowniczego objawia się też przy niskich prędkościach, gdzie kierownica stawia przy części manewru większy opór i to pozbawia Arię żywiołowości podczas jazdy gdzieś na przykład na parkingach, ale wciąż wtedy oczywiście da się na luzie manewrować i nic się przy tym nie zmęczy. Bryła nadwozia powoduje, że samochód sprawia wrażenie większego niż jest w rzeczywistości, zwłaszcza wjeżdżając gdzieś przodem, więc autem skrojonym do miasta testowany model nie jest i patrząc na akumulatory Nissan raczej też traktuje go jako elektryka bardziej uniwersalnego i pozamiejskiego. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest lekki, cienki, też nie przesadzony w innych wymiarach, więc bardzo rozsądnie został zaprojektowany. Też wykonany z dobrej jakości materiałów, ponieważ mamy na froncie i z tyłu chropowaty czarny plastik, który po 11 000 km wygląda jak nowy. Jest też dekoracyjna srebrna wstawka. Przy cenie samochodu rozczarowujące jest to, że tylko przednie klamki wyposażone są w czujniki dotykowe, a tylne już nie. Na desce rozdzielczej w Arii najbardziej zwraca uwagę zamszowy materiał, który wypada świetnie. Nad nim niestety na podszybiu jest twarde tworzywo, które nie wygląda źle pod kątem faktury. To nie jest taki ordynarny plastik, nie błyszczy się on przesadnie w słońcu, no ale fakt zostaje, że powinno za ponad 200 000 złotych tutaj też być miękko. Tak jak jest miękko w najwyższych partiach drzwi, tutaj też jest włochato, a tutaj trochę jest twardej wstawki. Na szczęście ona ma całkiem miłą dla oka fakturę, nie zwraca na siebie uwagi. Podłokietniki są wykończone ekoskórą i odpowiednio miękkie. W niższych częściach kokpitu mamy twarde materiały. Przez projekt tego kokpitu w ogóle nie zwracają one na siebie uwagi. Tunel środkowy to połączenie wstawki skórzanej, materiału mającego przypominać drewno. Spasowanie jest tutaj wzorowe, a ogólna taka odczuwalna jakość stoi na wysokim poziomie.
W temacie jakości warto wspomnieć jeszcze o wyjątkowo miękkich, takich włochatych dywanikach. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza w wersji Evolve składa się z LEDowych pasków na podszybiu, które ciągną się aż na drzwi. Jest to trochę utrzymane w seatowym stylu, ale tutaj również moim zdaniem wypada to ładnie. Mamy też 3 takie grubsze już segmenty na drzwiach oraz na tunelu środkowym. Są to po prostu sekcje świetlne, nad którymi znajduje się wzorek i efekt końcowy jest moim zdaniem przyjemny. Wszystko to jest białe, nie można sterować kolorystyką tych dekoracyjnych stref, można jedynie intensywnością. Tak samo przyciski i przełączniki są białe niezmiennie, więc chociaż kolorystyka jest neutralna, może nawet trochę za mocno, to styl podświetlenia to rekompensuje. Jest naprawdę ładnie tutaj całościowo, jeśli chodzi o kompletność tego podświetlenia, to tylko przyciski odpowiadające za pamięć foteli się nie doczekały lampek swoich, więc jeśli Nissan musiał na czymś przeoszczędzić, to dobrze, że akurat na tym. Przednie segmenty do jazdy dziennej, które zamieniają się czasami w kierunkowskazy, mają nawiązujący do spalinowych Nissanów kształt, tylko bardziej smukły i powiedzmy drapieżny. Cienkie światła główne jeszcze potęgują wizualnie ten efekt. Jest on lepiej widoczny z troszeczkę większej odległości. Całe oświetlenie samochodu jest LEDowe, wyjątkiem nie są kierunkowskazy w bocznych lusterkach. Z tyłu mamy świetlną listwę, a po bokach światła pozycyjne z przyjemnymi dla oka detalami. Kierunki w tej części nadwozia też są dynamiczne i ogólnie testowany Nissan moim zdaniem po zmroku wygląda super, bo z każdej strony jest odpowiednio nowoczesny i po prostu ładny. Matrycowe światła LED w Arii mają tak wycinać fragment wiązki, aby maksymalizować doświetlanie poboczy drogowymi, a zarazem nie oślepiać innych kierowców. Jedyny zarzut, jaki do nich mam, to czasami zbyt późne tworzenie świetlnego tunelu, gdy inny pojazd wyjeżdżał daleko zza zakrętu albo wzniesienia i chociaż zazwyczaj wszystko było w porządku, to czasami na długich prostych wolałbym, aby działały bardziej defensywnie i szybciej reagowały, chociaż też wątpię, aby z takiej odległości można było kogoś realnie oślepiać. W każdym razie na rynku da się spotkać światła działające ostrożniej. Poza tym jest ok, bo przy bliższych odległościach, np. wyjeździe zza zakrętu, opóźnień nie było. Mamy też odpowiednią ilość stref, co gwarantuje dobrą precyzję, a dodatkowo światła oferują solidną moc świecenia i przy ewentualnym lekkim nadzorze jest to rozwiązanie bardzo poprawiające bezpieczeństwo po zmroku. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest ok, pomimo obecności panoramicznego dachu, ponieważ za nim znajduje się zagłębienie i moja głowa w naturalnym ułożeniu tutaj ląduje i jeszcze od podsufitki dzieli mnie taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu zupełnie nie występuje. Obecny jest za to z tyłu rozkładany podłokietnik. Bagażnik przednionapędowej Arii ma 468 litrów pojemności, wariant 4x4 ma mniejszy kufer o 53 litry, próg załadunkowy jest tutaj umiarkowanie wysoki, otwór duży, a kształty całkiem regularne. Ostatnia część zdania jest prawdziwa, jeśli półka, a właściwie półki, ponieważ są dwie niezależne, w bagażniku są w wyższym położeniu, ponieważ jeśli są w niższym, to pojawia się uskok, ponieważ część najbliżej drugiego rzędu siedzeń jest zawsze podwyższona. Po bokach mamy kieszenie w nadkolach, z obu stron są też haczyki na jakieś torby. Przestrzeń pod podłogą jest tak skrojona na wysokość, aby ukryć w niej kable, można też zrobić taką przegródkę. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie, przy podłodze bagażnika w wyższym położeniu dostaje się płaską podłogę. Podsumowując, Aria to naprawdę ciekawy elektryk, który swoim wyglądem czy rozwiązaniami na pokładzie naprawdę potrafi zaintrygować i nie pogniewałbym się też za tak ciekawie zaprojektowanego spalinowego Nissana, tylko kilkadziesiąt tysięcy złotych tańszego ze względu na brak widującego cenę układu elektrycznego. Szanse na to są niestety jednak praktycznie zerowe, więc oceniając to, co dostaliśmy w wersji na prąd, to poza wspominaną niestandardowością Aria to po prostu udany elektryk dla osób, które preferują modele z większymi akumulatorami, bo jest wygodny w obsłudze i w najważniejszych kwestiach nieprzekombinowany i przyjemnie się nim jeździ. I to wszystko, co przygotowałem o Arii. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!